Dzisiaj mordeczki cały dzień w podróży, bo z Langkawi muszę dostać się do Mersing przez Kuala Lumpur i na wyspę Tioman. I powiem wam, że to jest naprawdę mega trip, bo najpierw oczywiście z hotelu musiałem dojechać na lotnisko, potem z lotniska w Langkawi na lotnisko w Kuala Lumpur. Teraz czekam na taki pociąg KLIA się nazywa, który zabierze mnie właśnie z lotniska do centrum, do dworca autobusowego, a później z dworca autobusowego mam busik jakieś 5-6 godzin jazdy do portu Mersing. Tam nocuję i potem o 10 rano mam prom na wyspę Tioman. Tam oczywiście na Tioman z tego portu też będę musiał się jakoś dostać do hotelu. No, jest to taka wysepka dosyć spokojna, więc też to nie będzie łatwe, ale będzie dobrze. Już po długiej podróży jestem w Mersing, w ogóle kierowca tego autobusu. Właśnie podwiózł mnie pod sam hotel, byłem ostatnim klientem, ostatnim pasażerem. I w sumie chyba może i to nawet mu było na rękę, że nie musiał dojeżdżać tam do końca trasy. Jestem w sumie już tu, zatrzymuję się na jedną noc i rano mam prom na wyspę Tioman. To był naprawdę długi dzień w podróży. Jestem tylko o śniadaniu i o jakichś chipsach, bo przez to opóźnienie godzinne samolotu wszystko było na styk i nie zdążyłem zjeść ani obiadu, ani kolacji, a już jest przed północą w sumie. Może coś tu jeszcze będzie otwarte, zaraz zobaczę, tylko się zamelduję. Mordeczki, pokażę wam najszybszą windę, jaką jechałem w ogóle. Będzie łatwo zobaczyć, bo ładnie, nawet z telefonem, z telefonem. Patrzcie to teraz. Dalej jesteśmy na drugim piętrze. O, wskoczyło pierwsze. I mamy parter. Pięknie. O, jest chwilę przed pierwszą nocy. Jedyna otwarta restauracja w Mersing. Chyba 24 na dobę. Zaraz zobaczymy, co tam serwują. Idę jednak schodami. Powiem wam, że miasto Mersing, a w zasadzie miasteczko, no to jest naprawdę tutaj dziwny klimat i smród niesamowity w zasadzie prawie w każdym miejscu. Nie wiem, czy im kanalizacja to tak wybija, czy co, kurde, ale jest naprawdę ciężki klimat tutaj. Czekam właśnie na tak naprawdę aż otworzą jedyny w mieście kantor wymiany walut. O, tam napisane jest na Google'ach, że od godziny 8 jest 8:32, a dalej jest zamknięty. Gość mi tutaj powiedział, że od 8:30, ale dalej jest zamknięty, więc poczekam jeszcze do 9, nie wiem czy zdążę. No i mam nadzieję, że to uda, bo na wyspie Tioman niestety, ale kantoru żadnego nie znajdę, więc muszę się trochę przygotować finansowo, bo tam też może być problem z płatnością kartą. Dotarcie na wyspę Tioman nie jest super łatwe, ale czy warto? Sami ocencie po obejrzeniu tego filmu. Prom można wziąć z dwóch miejsc. Tanjung Gemok, nie wiem czy dobrze to czytam, lub Mersing. Jak wiadomo, ja wybrałem drugą opcję. Prom w zasadzie dobija do każdego z tych mini portów na wyspie poza Huara, która jest położona po drugiej stronie wyspy. Jeśli zabukowałeś sobie nocleg właśnie tam, to musisz dostać się do portu Tekek i wziąć taksówkę w postaci jeepa. Ceny potrafią być różne, więc lepiej uważać, jeśli nie chcesz się pozbyć sporej ilości gotówki.
Drugą opcją jako ostateczność to iść na własnych nogach, czego nie polecam, bo odległość jest spora, a musisz pokonać naprawdę strome odcinki. Co robić na wyspie? Przede wszystkim odpoczywać, snurkować, bo tuż obok jest naprawdę świetna rafa, podziwiać piękno natury wraz z fantastycznymi wschodami i zachodami słońca, biegać albo uprawiać trekking, a potem leżeć na hamaku przy plaży i chillować. Jest to idealne miejsce na tak zwany reset. Zobaczcie, jak ja spędziłem swój czas na tej niesamowitej wyspie. Jestem już na Tioman, dokładnie w porcie Tekek. No i próbuję teraz znaleźć jakiś transport do mojego hotelu po drugiej stronie wyspy, bo tam jest jedyna plaża, jedyne miejsce, gdzie no łodzie tam nie dopływają, znaczy te promy. Kuara się nazywa. No i mordeczki, zaczęło się. Złapałem kogoś przypadkiem na stopa. Wziął mnie na pakę. I jadę. Jeepem lecimy chyba przez tą dżunglę, przez te góry. Zaraz zobaczymy. Ale jaram się takimi przygodami, bez kitu. A właśnie mi odpisał gość, który tutaj jest, podany ma numer z informacji jako taksi, że chciał 250 ringgitów za ten przejazd, a ten mnie policzy 35, więc w ogóle przepaść. W plecach zabieram i wkładam tam zdrowie i marzeń i wspomnień gdzieś po połowie. Bo mamy marzenia, więc mamy też plany i mamy to życie, które kochamy. W plecach zabieram i wkładam tam zdrowie i marzeń i wspomnień gdzieś po połowie. Bo mamy marzenia, więc mamy też plany i mamy to życie, które kochamy. Mordeczki, jestem w raju, normalnie, no zobaczcie dlaczego tak mówię, po prostu coś niesamowitego. Z jednej strony dżungla, z drugiej strony morze. Jednak warto było tutaj tyle jechać. Jest na razie tutaj wszystko tak jak powinno być. No może poza tym, że jest chyba tylko jeden sklep, a ceny rzeczywiście nieco wyższe są tutaj. Nie wiem jeszcze jak to wygląda w restauracjach czy w barach, ale ten sklep jest też słabo wyposażony. Nawet bardzo słabo. I jeżeli nie kupiliście alkoholu, no to tutaj raczej go nie dostaniecie. Tu mordeczki już woda troszeczkę chłodniejsza, natomiast cały czas w granicach ideału, bo to w ogóle już jest inne morze. Tam to było andamańskie, to tutaj jest południowochińskie. Ale zobaczcie, no tutaj prawie nikogo nie ma na tych plażach, sporadyczne osoby przechodzą i to bez różnicy, czy to było o godzinie takiej czy innej. Cały czas jest podobnie. Jestem mega zadowolony, że tu przyjechałem i że będę mógł tutaj spokojnie sobie wypocząć, bo myślę, że więcej tu będę wypoczywał niż szalał. Chociaż mam zamiar sobie pobiegać albo z rana, albo wieczorem. Siłowni tu raczej nie znajdę, więc trening taki własny. No jest sztos. Jest po prostu zajebiście. Bez zachodu dzisiaj słońca, chociaż nie zachód tam ładnie zachodzi za wyspę. Ale no wciąż na sztosie. Słuchajcie, bajka. Po prostu bajka.
O 7, 8 rano tutaj po prostu genialnie się biega. Zostały mi takie 2 poranki. Myślę, że będę to uskuteczniał. Powietrze ciężkie, ale elegancko. Słuchajcie, to był naprawdę sztos. 6:40 wstałem, przetarłem tylko oczy. Wyszedłem na wschód słońca. Może jedna para tam była jeszcze na plaży. Polatałem chwilę dronem. Podelektowałem się chwilką. Przebrałem się, a w zasadzie ubrałem tylko gadki i saszetkę do biegania. Zrobiłem 5. Zaraz zjem dobre i zdrowe śniadanie i pójdę chyba snurkować. Idę mordeczki właśnie posturbować. Ubrałem już sobie ubranie, tą górę termiczną, bo moje plecy już mają dość słońca. Mimo że smaruję, to jednak to nie pomaga. Nie chcę ryzykować jakiegoś super poparzenia. No i co, mam nadzieję, że będzie tutaj ciekawie. Mordeczki, zrobiony poranny trening. 5 znowu przebiegnięta. Mega dobrze się tu biega, chociaż powietrze jest tu ciężkie. Nie ma tu tak, że jest blisko morza i będzie taka, że tak powiem, bryza morska. Tego w ogóle nie czuć, zresztą widać po mnie. Jestem cały zlany normalnie potem. No i nie wiem, czy mi się dzisiaj uda do dżungli pójść, bo się zbiera. Zobaczymy. Deszcz też się przyda. Kurde, przepiękna sprawa, powiem wam. Trekking po dżungli. Ale jest trochę taki klimat creepy. Bo poza tym pięknym śpiewem ptaków, no to co chwilę tutaj coś przebiega, jakieś małe, większe zwierzątka. Małpy wszystkie patrzą na ciebie i cię odprowadzają przez trochę. Za chwilę inne dołączają. Pewnie cały czas myślą, żeby coś podpierdzielić. Ogólnie wziąłem sobie kijek w razie W, gdyby coś było, jakiś mini fight.
Ale zobaczcie, normalnie to jest po prostu przecudownie. O wow. W plecach zabieram i wkładam tam zdrowie I marzeń i wspomnień gdzieś po połowie Bo mamy marzenia, więc mamy też plany I mamy to życie, które kochamy. Znalazłem drugi sklepik blisko mojego hotelu, ale ze słabym wyposażeniem. Nie wiem, mordeczki, kto tutaj w ogóle wymyślił takie rzeczy w knajpach. Większość z nich jest zamykana o godzinie 13, taką przerwę sobie robią od godziny 13 do godziny 19. Wtedy, kiedy tak naprawdę jest pora obiadowa, można zjeść, to oni tutaj robią sobie jakąś siestę. Nie wiem po co i dlaczego, no ale tak to tu wygląda. No, i niestety w tych godzinach no, może jakieś tam dwie restauracje można byłoby znaleźć, gdzie można było zjeść, natomiast tych typowo takich malajskich nie ma szans. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jak długo jeszcze będzie ten raj tutaj taki, bo oni w ogóle, wydaje mi się, że nie mają tej kanalizacji, tylko wszystko spływa z łazienek, z kuchni. O, tam gość co robi, o, tam jest zlew i tu jest odpływ. To wszystko zlatuje tutaj w ziemię, więc no nie wiem, jak to długo będzie tak trwało. Mordeczki, jeszcze taka ważna informacja dla tych, którzy zamierzają coś popracować, będąc na dłuższych wakacjach. Nie działają wszystkie strony, na przykład tu w Malezji nie działa EON, nie działa portal Librus. To jest mega ważna informacja dla nauczycieli. No, jest dużo poblokowanych stron, natomiast pamiętam, że w tamtym roku, będąc w Indonezji, chciałem zarezerwować sobie z wyprzedzeniem na portalu Znany Lekarz wizytę do dentysty. No niestety była wtedy zablokowana ta strona, więc musicie przygotować się, że możecie napotkać jakieś utrudnienia tutaj w swojej pracy. Wiele stron jest jednak niedostępnych w tym kraju dla nas. No i mordeczki, moja przygoda na Huara Beach kończy się. Jadę teraz jeszcze też na Tioman, ale po drugiej stronie. Tam spędzę tylko 2 noce do niedzieli i w niedzielę
lecę dalej zwiedzać kolejne części Malezji. Ogólnie to już chyba taka tutaj norma, że przewożą ludzi na pace. Tak jak przyjechałem, tak też wracam. Ale mi się to akurat podoba. Podwieźli mnie na sam koniec miejscowości Tekek. No i tutaj jest już koniec drogi i muszę niestety, ale przebyć na pieszo taki półpomost jakby. Nie wiem ile będę szedł, żeby dotrzeć do następnego portu. No a dalej już zobaczymy. Ciężko trochę z tą torbą i z plecakiem. No, ale damy radę. Tutaj kurczę jeszcze kolor wody to chyba jeszcze lepszy jest niż tam, nie? Chociaż no wiadomo, więcej tutaj już jest ludzi, ale woda przekozacka. Mówili mi, że tu będę szedł z 15-20 minut tą ścieżką, a tu już jest koniec tego. Dobra, zaraz tu wjeżdżam, ale ja zaś kurde mam na samym końcu drogi te moje zakwaterowanie. Może mi się uda kogoś tutaj znaleźć, co mnie podrzuci. No dobra, tu jednak auta też nie jeżdżą. Nie no, ogólnie nie przeszkadza mi to, że idę sobie tutaj w takiej temperaturze z bagażami, ale dziwne jest to, że tu w ogóle nie ma, albo nawet jest spoko, że tutaj nie ma w ogóle ruchu drogowego, bo jednak tam Huara niby była bardziej taka dzika, a jednak mają te jeepy, no bo tam chyba jedyna opcja była dojazdu, więc musieli to ogarnąć. A tutaj jest wąska ścieżka i tak naprawdę nigdzie nie umiałem znaleźć takiej informacji na internecie czy w filmach, jak się właśnie dostać z Tekek potem do ABC portu. No jedyna opcja to oczywiście była promem, ale ten prom nie wiem ile bym musiał czekać i nie wiem czy by w ogóle wzięli. A z Tekek tutaj do ABC to jest deptania między 15 a 25 minut, myślę, zależy gdzie masz swoje zakwaterowanie. I tu taki duży plus, będąc na ABC, jest zasięg. Można normalnie korzystać z telefonu i z internetu, bo w Huara niestety tylko pod Wi-Fi hotelowym, a tak to na jakieś takie miejsca były przypadkowe, randomowe, gdzie łapało zasięg, ale ogólnie no to nic z tego. Plus tego taki, że będąc na Huara jesteś w stanie odciąć się od telefonu, bo jak nie masz zasięgu, no to nie siedzisz na tym internecie cały czas. A tutaj może być różnie. Nie, będę korzystał tak samo, jak korzystałem. Zamówiłem sobie wycieczkę, znaczy dopiero zamówię, ale już wiem, że zamówiłem na jutro na snorkeling, na taką małą, podobno mega zajebistą wysepkę. Ale idę teraz tutaj posnurkować przy brzegu. Zobaczę co tu się dzieje w nowym miejscu. Jestem pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem. Myślałem, że będzie tutaj dużo gorzej niż w Huara Beach, ale tutaj jest troszeczkę inaczej, ale po prostu też bajecznie, więc no kurde, nie mogę narzekać. Jedynie mam po prostu niższy poziom pokoi, hotelu, jak to nazwać. Natomiast tak, tutaj to wszystko, no to jest bajka, no zobaczcie sami. Każde miejsce tutaj jest po prostu kozackie. Muszę tu zostawić dziś rzeczy. Jak będę szedł, żeby mi woda nie podmyła, a tu widzę, że już fale były. No dobra, lećmy, zobaczmy co w trawie piszczy, w wodzie pływa.
Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak ładnej rafy tutaj. Naprawdę. Dzisiaj to taki dzień, że będę i wschód i zachód oglądał słońca. A tak właśnie wyglądają drogi zwalniające na Tioman, nie? Jakaś gruba lina i mamy próg zwalniający dla skuterów. To jest świetne, żeby nikt nie wpieprzył się w wystające pręty. No dzień dobry wszystkim w ten pochmurny, sobotni poranek. No niestety ja też tutaj mam pochmurne dni, natomiast troszeczkę się obawiam, bo wykupiłem na dzisiaj wycieczkę, która ma startować o godzinie 10 rano. Thank you. Pani mi przyniosła śniadanko. No i ta wycieczka ma właśnie wystartować o 10 rano. Mamy płynąć na taką małą wysepkę, chyba Coral Island, aby snurkować. Natomiast uważam, że chyba to nie jest pogoda do snurkowania. Thank you. I no zobaczymy, czy tego nie odwołają. Chyba wolałbym nawet, żeby odwołali, no bo jeżeli się nie przejaśni, no to stracone pół dnia dla mnie.
Ogólnie to sama wycieczka sama w sobie nie jest zła, bo koszt 100 zł. Mieliśmy 3 punkty przy tej wyspie Coral Island. W tej części Panuba, gdzie teraz jestem, w ogóle nie widzę jakichkolwiek gości hotelowych. Tak jakby tu w ogóle było wymarłe, nikt tu nie wynajmował nic. A jest tu całkiem fajnie, no. Jest parę właśnie pokoików. Jest to tak ciekawie wszystko tutaj zbudowane na takiej górze. Ma to swój klimacik. Trochę mi to przypomina, ale trochę, wioskę Popeja na Malcie. I szczerze powiedziawszy, to nie widzę tutaj nikogo. Wszystko pozamykane. Jest tylko jedna knajpa, tak naprawdę, tam przy plaży. I tak by w ogóle wymarła część Tioman. Patrzcie, to jest niesamowite. Ile tu jest nietoperzy. Dzisiaj rano jeszcze dobiegłem tutaj do miejscowości Czekek, jakieś 3 km. I teraz wracam, żeby jeszcze zobaczyć i uwiecznić to miejsce z nietoperzami, gdzie przejeżdżałem ostatnio właśnie jak zmierzałem do ABC. No i powiem wam naprawdę, kurczę, jest tych nietoperzy tutaj mega olbrzymia ilość. Niesamowite, nigdy nie widziałem z bliska tak nietoperzy, kurczę, wow. Wyspa Tioman, kurczę, dała mi naprawdę dużo pięknych wrażeń. Szkoda, że dzisiaj to ostatni dzień. Mordeczki, ostatnie minuty w zasadzie w tym raju, jakim jest wyspa Tioman. Od dzisiaj wieczora powinno już być miejsko, mocno miejsko, bo wbijam do Kuala Lumpur i tam spędzę najbliższe chyba 4 noce. Ale to jeszcze nie koniec pięknych miejsc. Myślę, że Kuala Lumpur też będzie piękne. Natomiast jeszcze nie koniec miejsc, gdzie będą plaże i natura. Zapraszam do zostawienia suba na moim kanale, abym mógł na bieżąco zabierać Ciebie w ciekawe miejsca. Piona. Nie wiem jak u ciebie, ale świat to mój dom. Jeśli